Witam kolejnego dnia, niech moje okulary nikogo nie zmylą. Wbrew pozorom nie jest pięknie i słonecznie, tylko jest szaruwa, wiatr i deszcz. Muszę mieć okulary, bo miałam niedawno korekcję laserową i trochę mnie razi światło. Jesteśmy po pierwszej nocy, o dziwo nie było mi zimno, natomiast cały czas wiał wiatr, więc jakieś tam większe podmuchy wiatry nas budziły. A w sumie ciężko, żeby było nam zimno, ponieważ ja miałam na sobie termoaktywną bieliznę, spodnie, drugie spodnie, to samo z górą, 3 warstwy. Potem miałam taki koc nakładany na siebie, kołdra i jeszcze raz koc. No i Andy jest dobrym grzejnikiem, więc nie było źle. Śniadanie. Chipsy, albo chrupki. Nie chce nam się gotować nic w taką pogodę. Idziemy oglądać teraz gejzery, w tym 2 bardzo ważne. Pierwszy nazywa się Stokur i wybucha gdzieś około 10 minut na 30 metrów, a drugi nazywa się gejzer i to od jego nazwy pochodzi nazwa jakby tych wszystkich gejzerów na świecie, że nazywa się je gejzerami, w sensie ta wybuchająca woda z ziemi. Popularna miejscówka, wszyscy czekają na swoje zdjęcie. Pierwszy wybuch przeoczyłam, ale Andy trochę nagrał. Akurat zakładałam rękawiczki. Okay, behind me is Stokur Geyser, which is basically the most active geyser here, and originally an earthquake is what set it off, but then later on an earthquake then stopped it. So in 1963 they drilled a 40-meter deep hole in the bottom so that it would become a tourist attraction once again. A tu mamy gejzera, czyli gejzera, od którego imienia pochodzi nazwa wielu innych gejzerów na tym całym świecie. To on. Ogółem nie są specjalnie aktywne, wybucha raptem parę razy w roku i to gdzieś na 10-15 metrów, więc obecnie Stokur jest tutaj główną atrakcją. Więc to był geyser, father of geysers i jedziemy dalej. Teraz chyba na wodospady. Ogółem chciałam sobie kawkę zamówić, ale okazało się, że kawka kosztuje tutaj w okolicznej kafejce 20 zł, więc stwierdziłam, że jednak nie. Moja cebula jest mocno osadzona. Pierwsze wrażenia po jeździe po mieście islandzkim. Kierowcy są chamscy, nie wpuszczają i ogółem. Wjechałam na rondo, prawie że byłam już na rondzie i nagle ludzie tak tam jechali i nadal jakby, nie wiem, nie mogli mnie wpuścić, bo już byłam dosłownie całkowicie na rondzie, ale oni tak się wpchali, aż na tą taką czerwoną kostkę brukową wjeżdżali. Więc byle tylko mnie nie przepuścić, więc tak, nie polecam, tak, Polish people love to complain. Szczególnie kiedy można ponarzekać na kierowców, bo tak zawsze lubimy na siebie ponarzekać, to wiedzcie, że u nas wcale tak dziko nie jest, Islandia jest gorsza, no. Ale za to przepuszczają pieszych na pasach, więc chociaż to nie jest tak źle. A w Islandii jisk nazywa się Rumfata Lagerin. Jesteśmy na właśnie bardzo islandzkim jedzeniu. Pizza margarita za 50 zł, ale i tak taniej niż w Domino's, gdzie było 120. Jam! Była przepyszna pizza, jak na taki barek. Polecamy. W mieście, jak się nazywa to miasto? What's the name of the city? Selfos. Selfos przy głównej drodze. Taka, nie wiem, może turecka, a może arabski barek i tam mieli bardzo dobrą pizzę. Za 50 zł. Wiem, że to brzmi drogo, ale w Nowej Islandii, co ja już mówię, w Islandii dosyć tanio.
I pierwszy wodospad na naszej liście. Selja Landsfoss. Jakoś tak. 60 metrów, można wejść za, więc na pewno zmokniemy, ale na pewno to zrobimy, bo jest super. A tak ogółem, to tutaj ta linia, te wysokie wzgórza, to była kiedyś granica Islandii. Ale jak stopniały lodowce, to wtedy tutaj się wypłaszczyło. No i to już nie jest granica, bo tak to tutaj wcześniej była chyba woda. Woda? Albo lodowiec. Nie wiem, ale w każdym razie, nie no, to musiała być woda, jak to była granica Islandii, to tak. Czyli tutaj był kiedyś ocean, ale jak lodowcowi się stopiło, muszę chyba to sprawdzić, cholera. Parking 700 koron, czyli jakieś 20 parę złotych. Dobra, sprawdziłam. Czyli tutaj na tej płaskiej arenie był lodowiec, ale stopniał. Więc jest płasko i to teraz tworzy taką granicę pomiędzy płaskimi Lendlandami a górskimi i wyższymi. Tak, o tak, ale namieszałam, cholera. Idziemy do tego wodospadu. Ciśniemy do kolejnego wodospadu, który jest nieopodal. Nazywa się Gjörfarbui. Te nazwy islandzkie są jeszcze gorsze od nowozelandzkich. Jak byłam w Nowej Zelandii, to narzekałam ciągle na tych ich kerikeri, pakatany, różne dziwne imiona, ale te są jeszcze gorsze. Już nawet problem jest z wymówieniem, szczerze mówiąc. I ślepa uliczka, czy co? Melon. It's not New Zealand, I'm afraid. Za każdym razem, jak wracamy do naszego samochodu, to czujemy zażenowanie. The ugliest alien I've ever seen. Nie wiemy, czy to jest Dolly Alien, czy Dolly opętana przez szatana. Naprawdę dostaliśmy najgorszy obrazek ze wszystkich samochodów. Były takie, że facet jechał na ciasteczku, albo jakaś taka ręka Frankensteina, a my dostaliśmy to. Ja pierniczę. Jedziemy dalej, jedziemy teraz na kolejny wodospad, którego oczywiście nazwy nie pamiętam. The real Iceland. Can't see anything in any direction. Także kończymy zwiedzanie na dzisiaj, ponieważ pogoda niestety przez najbliższe parę godzin będzie do dupy i ewentualnie przestanie padać około godziny 22, więc być może o godzinie 22 wybierzemy się tam. Tam jest wodospad. Skofagor, jakoś tak. A tu jest nasz kemping. Tu będziemy spać, więc mamy całkiem spoko widoczek. No i jutro będziemy musieli mieć intensywny dzień i zwiedzić to, co mieliśmy dzisiaj jeszcze zwiedzić. Ale jutro ma być ładniejsza pogoda, więc liczymy na to, że prognozy nie kłamią, bo póki co to jest masakra, naprawdę z tą pogodą. A tak ogółem to jeszcze znajdujemy się w miejscowości, czy w osadzie Skoga i to oznacza po islandzku, to znaczy z islandzkiego na polskie las. A co najlepsze jest to, że w tej Islandii praktycznie prawie lasów nie ma, bo no wiadomo, jakby tutaj też ta wulkaniczna aktywność jest dosyć spora, ale jak tutaj przybyli osadnicy, no to za bardzo się nie zastanawiali nad tym, że kiedyś lasów może zabraknąć, więc dużo powycinali i teraz mają tutaj trochę problem i zakładają gdzieś jakieś szkółki leśne, ale no jak jechaliśmy, to takich konkretnych drzew jeszcze nie widzieliśmy, a zrobiliśmy już tutaj z 400 kilosów. Eureka, przestało padać, idziemy oglądać Skogafoss. Wodospad.
przy którym kręcili między innymi Thora i chyba Grę o Tron też. Właśnie się dowiedzieliśmy, że według legend pod wodospadem znajduje się skrzynia z skarbami i złotem i nawet któregoś dnia ludzie z Skogar chcieli się dostać do tego złota i próbowali ciągnąć, ale nie udało im się, ale na pamiątkę tego wydarzenia, czy tej porażki, ten hak został zamieszczony na drzwiach, chyba do kaplicy, a teraz można go podziwiać w muzeum, więc zdaje się, że historia prawdziwa. So why is it so hard to let you go? Let you Łolosie, patrzcie, gdzie te owce się pasą. The best grass is here. Nienormalne. Tu się pasią, a tu skarpa i wodospad. Ziomki, co wy robicie?